słomka. Zwyczajna, malutka słomka. Biorę słomkę. Tu jest kolanko. Odcinasz za kolankiem takim ruchem. Musisz mieć ostry nożyk. Jest bardzo dobra słomka. No zobaczymy. O! Tak. Tu już koszulka zeszła. Teraz, żeby źdźbło nie było wygięte, więc musisz na bardzo płaskim odcinku to zrobić. Jeżeli jest słoma sucha, to pamiętaj, musisz ją troszeczkę nawilżyć, bo inaczej ci pęknie to wszystko. O, widzisz, nawet zaczyna się to świecić. I teraz spróbujemy. No, może być ciekawy dźwięk. Żeby nie był taki piskliwy, to muszę języczek jeszcze troszeczkę zwiększyć. Widzisz, jak zaczynam naciskać, duże ciśnienie robię, to go zamykam. Jak gdyby nie mogę doprowadzać do tego, żeby ciśnienie powietrza było tak wielkie, żeby języczek był unieruchomiony. Ja ci to pokażę. O, widzisz? To jest ta część odcięta, nie za szeroka. Nie za szeroka. I teraz, kiedy go wyciągasz, to tak delikatnie, żebyś go nie złamał. I popatrz, będę oddychał, a jednocześnie będę cały czas próbował zachować nadmuch. Kiedy człowiek wciąga powietrze, to najczęściej nie może wydmuchiwać. A popatrz na moje policzki i popatrz na to. To takie ćwiczenie. Widzisz? Nie przerwałem, a 3 razy wziąłem oddech. Wiesz, jak się to robi? Spróbuj najpierw tak. I bardzo długo trzymaj napięcie i miej tutaj zapas powietrza. I kiedy ci się będzie kończył ten zapas, to spróbuj wydmuchiwać tymi mięśniami powietrze, a nosem wciągnąć do środka. Bardzo trudne ćwiczenie, ale może ci się uda. Może 10-15 razy spróbuj coś takiego zrobić. Ale nie wciągaj, próbuj sobie wyobrazić, że wciągasz. Wciągasz, kiedy ja dotknę nosa, ale to taka zabawa. A teraz spróbujemy to wykorzystać.
Gdzie to ta słomka? Gdzie ona się schowała? O, jest tutaj. Popatrz się. Nabieram powietrza. Jeszcze raz ci pokazuję. Popatrz na policzki. Kiedy mi się kończy, kiedy dotykam, to drugą rękę przykładam do nosa, że wciągam. Musisz sobie spróbować poradzić. Jeszcze raz ci pokazuję. Spróbuj. Kiedy ten języczek ci nie chce zagrać do końca, to możesz go podłożyć właśnie w ten sposób, widzisz? O tak. I leciusieńko, lekko, lekko go tak pociągnąć. Leciusieńko. Tak by lekko zeszlifować, bardzo delikatnie. Pamiętaj, nie wolno ci go zmoczyć. To jest górna szczęka, to jest dolna i tutaj, o, tak wygląda słomka w jamie ustnej. Język masz cofnięty do tyłu albo na dole. Tak, widzisz? To jest język. Pamiętaj o tym. Jak przestanie grać, podłóż w ten sposób i zostaw na chwilę. Albo na drugi dzień wyschnie i będzie znowu użyteczne. Piórko, popatrz się, odcinasz tu, gdzie się kończy ta przeźroczysta przestrzeń, a zaczyna się coś ciemniejszego. Robisz, potem wyrzucasz to, co trzeba. Może ci się uda to za pierwszym razem, a może trzeba będzie trochę cierpliwości. O, udało się. Widzisz? Coś takiego. I popatrz się. Wyciągam urządzonko. Widzisz? Ale dobrze. Zostało tam troszeczkę. Nie sięgnę. Tak sięgnę? Sięgnę. Dobra, gwóźdź. Widzisz, takie proste urządzenia. I teraz pamiętaj. Szukam przestrzeni bardziej prostej, płaskiej, żeby nie była wklęsła. Na wypukłej nic ci się nie uda zrobić z piórkiem. Musi być prosta. O, lekko pamiętaj, przycinasz, nie za szeroko i ciągniesz na dół leciusieńko. O niczym nie myślisz, tylko o tym, co trzeba. O, i teraz, o, chyba to będzie ciekawe. Widzisz, popatrz się. Teraz jest bardzo ważne. Przy grze na słomce wyobraź sobie, że to jest górna szczęka. To jest dolna szczęka i musisz język cofnąć do tyłu
i musisz za tym języczkiem chwycić, bo gdybyś chwycił tutaj, to raz, że nawilżysz ten stroik i nie będzie grał. Więc pamiętaj, to jest górna szczęka, to jest dolna, język cofnięty, tu musi być wolna przestrzeń. Muszę go aż do jamy ustnej włożyć tak głęboko. Słuchaj, taki żart. Wyobraź sobie, że jest gdzieś 10 wieczorem czy 11, ciemno. Ty gdzieś wchodzisz pod mostek i czekasz na kogoś. Z kim jesteś zaprzyjaźniony? I ten ktoś się śpieszy do domu i kiedy jest na środku mostka, ty... Jaki efekt? Rekord Guinnessa w szybkości do domu będzie pobity przez tego człowieka. Ale proponuję ci, nie rób czegoś takiego, wiesz? To był taki żart. Widzisz? Ja robię z 2 dłoni rodzaj czarki głosowej. Da, di, da, di, da. Widzisz, popatrz się. Nawet nie było potrzeby przez ciśnienie powietrza i kształtowanie tą czarką. Mam zasięg. Ile to dźwięków jest? Policzymy. Da, 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 da. No i jeszcze taki 5, prawie jakby kwinta, jakby coś takiego, prawda? Jeżeli będziesz dłużej grał, to może ci przestać grać ten stroik. Wówczas musisz podłożyć tutaj, tak leciusieńko. To może być kawałeczek papieru, o, w ten sposób. O, widzisz? I leciusieńko wysuszyć go. Pocierając, wysuszasz go. To samo dotyczy słomki. Albo możesz kawałeczek tej koszulki z źdźbła wziąć i podłożyć, o, i zostawić na chwilę, na parę minut i wyschnie ci i zacznie grać. Odzyska sprężystość. Pamiętaj. O, widzisz? A tak jak skończysz grać, to nawet dobrze jest go tak zostawić. Bo będziesz miał większą sprężystość tego tutaj języczka. Daj nam na każdy czas, daj chleba. Daj nam na każdy czas, daj chleba. Spróbuj tylko powtarzać za mną to i spróbuj się koncentrować na tym tylko fragmencie, a ja ci będę dodawał następne myśli, słowa. Daj nam na każdy czas, daj chleba. Panie, niech Duch Twój modli się we mnie, bo życie pachnie jak chleb, bo życie może być jak chleb. Daj nam na każdy czas, daj chleba.
tego Twojego nieskończonego, z chłodu Betlejemu, z krzyża cierpienia, z glorii zmartwychwstania, z Tobą bytowania. Daj nam na każdy czas, daj chleba, bo życie pachnie jak chleb, bo życie może być jak chleb. Pamiętaj, kiedy siejesz swoim życiem, to siej tak. Nie próbuj siać tak. Szkoda łez. Kiedy będziesz siał tak, to świat się będzie tak uśmiechał do ciebie i pójdzie do ciebie tak. Spróbuj.